Kolektyw fotografów Vis-a-vis.pl przedstawia. Stasia zaczęliśmy widywać na ulicach Świerczewa bardzo często. Stasia zaczął przyprowadzać do nas coraz więcej dzieci. Zaczęliśmy dla nich organizować regularne warsztaty co sobotę. Po Świerczewie rozeszła się wieść, że jest taki dom, gdzie można przyjść i że jest fajnie. Do chłopaków zaczęło przychodzić już tyle dzieci z okolicy, że nie sposób było z nimi tutaj pracować. Sąsiedzi zaczęli nam serdecznie okazywać, że troszeczkę im się to już przestaje podobać. Tak się narodził pomysł na to, żeby powstała świetlica. To był wielki pomysł, który nas przerastał z każdej strony, ale wierzyliśmy, że te dzieci są naszymi przyjaciółmi już i my nie możemy teraz im powiedzieć, wiecie co, już się nie będziemy widzieć. Jest o wiele większa odpowiedzialność. Kiedy pokazujesz im coś pięknego, czego oni nie znają, to nie po to, żeby im zaraz to zabrać. To tak jakby wypuścić kogoś na chwilę z klatki, a potem zamknąć go z powrotem. Utrzymanie świetlicy kosztuje co miesiąc ponad 7000 zł. Zaczęliśmy ją organizować na wiarę. Sylwia, która teraz jest kierownikiem świetlicy, zwolniła się z pracy i przez 3 miesiące pracowała za darmo. Miasto, żeby coś dofinansować, musi widzieć, że działalność już trwa. No jedyna kasa, jaką dysponowaliśmy, to nasza i naszych przyjaciół. Z logicznego punktu widzenia to nie mogło wyjść, ale okazuje się, że takie wariactwa na świecie przechodzą i ostatnio mieliśmy 2. rocznicę istnienia świetlicy. To jest miejsce tylko i wyłącznie dla nich, dla tych dzieci, dla konkretnych dzieci, właśnie z Opolskiej, właśnie z baraków. Zamiast latać po ulicach, siedzieć w domu przed telewizorem, żeby mogły tą większą część dnia spędzić z nami. Nikt z nas się nie spodziewał, że aż takie kłopoty mogą mieć w życiu. Jest taka przemoc i alkoholizm, że dzieci są jednymi z trudniejszych dzieciaków. Psychika tak małych dzieciaków musi tak wiele znosić. Rodzice są rozwiedzeni lub okazuje się, że rodzeństwo ma różnych ojców, różne matki. Często mogły usłyszeć, ty jesteś z wildy, ty jesteś z baraków. Jeździliśmy do dziecka, wyjąć je z łóżka, ubrać dziecko, zawieźć do szkoły. Przychodziły do nas dzieciaki, mówiłem, że jestem zajęty i one mówiły, to nieprawda. Po prostu są tak nauczone, że wszyscy ludzie kłamią na okrągło i jak my coś mówimy, to po prostu uważają, że kłamiemy też. Każdego dnia są inne warsztaty. W poniedziałek mamy teatralne bądź literackie, we wtorki plastyczne, w środę jest taniec, w czwartek samoobsługa, gotowanie, szycie. Te warsztaty, które robimy, czas, którym spędzamy, mam nadzieję, że naprawdę coś odkryją w sobie, co chciałyby robić w życiu. Myślę, że rozbudamy w nich jakąś pasję. Co roku udaje nam się zorganizować wakacje dla dzieciaków. To był dla mnie taki bardzo fajny czas. Pamiętam, że oglądałem sobie zdjęcia na aparacie, które zrobiłam i tak sobie pomyślałem, to ma sens. Bycie z tymi dziećmi ma sens po prostu. W piątek drużyna rycerska, na której dzieci biją się. Rafał uczy ich tak też walczyć mieczem, oczywiście to jest super, ale uczy, że bycie rycerzem to jest przede wszystkim bycie prawym człowiekiem. Prawy człowiek mówi prawdę i prawy człowiek postępuje fair wobec innych ludzi. Cel Nibylandii jest taki, żeby spełniać marzenia dzieci. By Nibylandia była miejscem, gdzie najbardziej niesamowite marzenia dzieci mają szansę się spełnić. Chcieliśmy dać to, czego my sami nie dostaliśmy. Ta świetlica, myślę, jest takimi drzwiami, że nie muszą funkcjonować w świecie, który dotąd znałem, gdzie jest alkohol, przemoc, kłamstwo, ale chcemy im otworzyć jakąś furtkę, dać jakąś szansę, że mogą coś osiągnąć więcej. Dla mnie dużo jest, kiedy te dzieci przestają się bać, zaczynają kochać, zaczynają mówić, że lubią, a nie lubią. Uśmiechać się i okazywać uczucie, odkrywać swoją tożsamość, rozumieć, że są ważne. I to jest dużo, gdy one ufają. I nie ma tego bezlitosnego myślenia o samym sobie, ale nasze dzieci zaczynają wierzyć w siebie, że w ich życiu może coś wyjść niesamowitego. Kiedyś z Filipem, naszym przyjacielem, szedłem akurat tą ulicą Opolską. Tak Filip patrzył na te baraki i tak myślał, fajnie by było coś zrobić dla tych ludzi. Moim marzeniem jest, żebym skończyła studia, miała pracę, męża i dzieci. Mój mąż musiał być inteligentny, żeby nie pił, żeby pracował, żeby dbał o dzieci. Jakbym miała dużo pieniędzy, żebym zapłaciła na dom dziecka, żeby mieli rodzinę, jedzenie i takie rzeczy. Uśmiech na twarzy, nawet jeśli trudne rzeczy trzeba przekazać i dużo, dużo miłości, bardzo dużo miłości. Lato i polecie, jedzie Johnny na stertecie. Lato i polecie,